Witamy. Co to było? Witamy. Udostępniła ekran. Witamy serdecznie wszystkich, całą naszą rodzinkę, wszystkich, którzy z nami rezonują. Witajcie, witajcie, kochani. Herbatka. Herbatka. Jezus, ona się przeparzy. Chwila, powiem. Sok z gumy jagód. Brakło na magazynie. Brakło na magazynie. A więc tak, Takie czasy. zapraszamy dzisiaj na bajeczki o dziwnej treści z soczkiem z gumy jagód, który zaraz przywiezie. Przypłynie. No i przede wszystkim są to bajki z mchu i paproci, gdzie głównie występują żwirek, muchomorek, ale też wita was cała wioska smerfów, gumisie, którzy już poszli na gumy jagody i na grzyby, bo już są ponoć. No i wszystkie inne postacie bajkowe. I czerwony kapturek z wilkiem się też tam znajdzie w lesie. O, uważaj. Soczkiem z gumy jagód. Tak, Witajcie, witamy. witajcie, witajcie, wszyscy kochani. Witajcie, witajcie. Ale te energie schodzące ci zaszkodziły chyba. Ja mam pełno energii w sobie. No jasne. O, nakidało się. No. I dzisiaj, zaraz wam przeczytam, co się dzieje, ale chcieliśmy wam przedstawić jedną z ochron, a później wam przeczytam coś właśnie odnośnie tego też. A więc chciałam powiedzieć o absorberach. Są zainspirowane technologią w ogóle Tesli. Teraz już można o tym mówić chyba, że to już wszędzie jest. Chronią nas przed promieniowaniem elektromagnetycznym i ziemskim. I mamy absorbery te, chronią nasze komórki biologicznie żywe, ale nie tylko nasze, ale także zwierząt i roślin. Jest to polska firma i no cóż to powiedzieć, jeżeli byliśmy kiedyś na zakupach, to ja uciekałam, bo tak miałam. A mąż zostawał w sklepie z wózkiem, ja musiałam uciekać. Z wózkiem bez pieniędzy, a żony nie ma. Bo nie dawałam rady, no to takie coś miałam. Wszystko się zmieniło teraz i zmienia się na lepsze. Tak powiem, jest dobrze, a z każdym dniem jest coraz lepiej. Tak. I o co tu jeszcze chodzi? Chroni nas to, mamy spokojny sen, nie wybudzamy się w nocy, bo ja zawsze też tak miałam. Pospałam i za 2 godziny pobudka. No. I niekiedy z takim ciśnieniem i biciem serca, że koniec. Takie coś miałam, nie? Ja nigdy nie umiał zasnąć. Zawsze godzinami w łóżku leżał i nie mogłem usnąć. Zresztą tata pamiętał, przyszedł z roboty, poszedł się legnąć, a ja miałem Walkmana na uszach i zawołał: ścisz to! I w tych słuchawkach słyszał. No, ale tak, Nie spać tak było, nigdy, no. Wszyscy No to wokół samo spali, życie. a ja nie umiał. I co tu jest ta spiralka z tego absorbera? Tak, bo wam na tej stronie, nie na tej. No, mam mieć tak. Ta strona to jest taka spiralka. I ta spiralka ściąga to wszystko, całe promieniowanie elektromagnetyczne, które jest wokół nas i zamienia to w delikatne ciepło. Także wszystkie urządzenia, co mamy, te AGD, te telefoniki, to wszystko to złe ściąga i zamienia w delikatne ciepło. I tutaj było odkrycie na skalę światową nawet, że absorbery były na parapecie położone, te duże. O, tam jest na półce u ciebie on prawie. I odbicie na zamrożonej szybie właśnie odbiła się ta spiralka. No to świadczy o tym i tak, że działają. Zresztą wiele jest komentarzy, nie musicie mnie słuchać, Tak. gdzie ludzie używają tego i wiedzą, o co chodzi. My tu nie możemy mówić za dużo, tak? Dokładnie. No, dzieje się magia, nie? Wtedy po Tak. prostu. Tak, dzieje się. I później widzisz, i to jest tak, że tu to mam, ale później wszystko jakby, jak ja wejdę w wiadomości, to jakby mi się wszystko otwiera.
To znaczy otwierają mi się takie wiadomości, takie całkiem inne i bardzo ciekawe, o którym sobie opowiemy później w drugiej części. I związane też z tym, bo to się wszystko wiąże. No naprawdę, dużo rzeczy to pomaga na wiele poziomów tutaj tego, także bez już bym nie chciał, zresztą gdziekolwiek by my nie jechali, to zawsze z nami jadą, no. Się nie da Mhm. po prostu bez, nie? Mhm. Nie w dzisiejszych czasach, gdzie na każdym kroku masz coś postawione elektronicznego, czy coś, co wysyła jakieś sygnały, czy cokolwiek, no, po prostu się nie da, musi być i koniec, nie? Tak. Powinno być w ogóle dodawane nawet i gratis, kurde, do urządzeń, jakbyś kupował na przykład telefon, to już to powinno być na tym założone. Mhm. No, ale Tak. nie o to im chodzi, nie? Żeby się człowiek Mhm. przed tym chronił, bo inaczej by specjalnie nie szukali tych złych częstotliwości, tylko by dali dobre częstotliwości. To zresztą wtedy ten amerykański badacz potwierdził, nie? Że specjalnie szukali negatywnych częstotliwości, żeby telefony ustawić zamiast tych dobrych, nie? No, mamy też inne Częstotliwości przykłady, nie? pozytywne, nie? No, oni specjalnie wzięli negatywne. No, no, tak samo jest i w tym w kościołach, nie? Przemienione to organy, nie? To tą drogą, no. Pozytywne na negatywne, no to, To wszędzie, nie? To co? Już na tych hercach później operuje, nie? no. No I, niestety. I tutaj właśnie mamy te ze stali szlachetnej i można sobie także nabyć, jeżeli ktoś chce, bo to nie jest na chama do każdego, nie. I te duże do tego, wtedy w zestawach mamy. Tak. I tam w tych linkach to wszystko można zobaczyć i się dowiedzieć, bo wtedy taki zestaw jest 2+1, nie? Mhm. 3+2 i 5+3, tak dobrze tak, mówię. tak. Mhm. No to się najlepiej chyba opłaci, nie? W tych zestawach, bo wtedy taki duży, nie? 1400, to ci Mhm. go dodają za to, że jesteś tu naszym widzem, nie? Po prostu to tak jest ustalone tutaj i za niego nie płacisz, nie? Wtedy tylko za te dwa Tak. małe, nie? Jest jeszcze ta seria złota. No wtedy tam jest 5 rodzajów, wiem. Mhm. Można sobie i wielkość, i grubość dobrać. Ona jest wykonana ze złota próby 925, a pozłacana jest złotem 24-karatowym. A później jeszcze mamy jedną nowość, to jest nie my, tylko, tylko polecamy, znaczy się polecamy. No to jest seria Business Model 25 na 1 mm i 15 na 1 mm, ale to już jest do tych grupy ludzi, którzy nie lubią nosić biżuterii. I to jest w takim kapslu, jakby moneta numizmatyczna zamknięte, Tak. że wtedy się tak nic tam nie poobdziera, nic możemy dać do portfela, na przykład robicie zdjęcie czy coś, możemy Telefonu nawet do wsadzić etui, no. tak, do telefonu, do etui. No i To jest też jest bez dobre, uszka. to jest też dobre do zapominalskich. O. Mhm. Jak ktoś się zapomina, co mi się Tak. czasem zdarzyło, że się zapomniał, to teraz już, nawet jakby zapomniał sobie powiesić na szyja, to i tak go ma w portfelu, a portfel muszę zabrać ze sobą, bo wszystkie dokumenty jak gdzieś da. Mhm. Tak, I w drugiej części później właśnie będzie akurat do tego, co tutaj się chronimy tym wszystkim, właśnie to będzie odpowiednik, złoto, srebro i w drugiej części ta miedź, co będzie, nie? no. Wszystko będzie w drugiej części, także mi to tak po prostu wpadnie w ręce. Nie wiem, ale jak sobie zadaję pytanie, na przykład, gdzie to włożyłam, ja mówię, ach, obejrzę tu, nie ma. I mówię na głos, no kurczę, gdzie to jest? Naraz pełn, jakby mi się żaróweczka odpaliła. Ja już wiem, gdzie to jest. No. Idę tam i jest. Nie wiem, ale się dzieje coś. No. Tak jeszcze nigdy nie było, jak teraz. No. Powiem. Ja tak miałem, bo ja zawsze te z tej stali szlachetnej, co mam te małe, no też mam te niewodoodporne, nie? Które były te pierwsze. No wiesz, czasami się człowiek ukąpał, czy coś na dworze, że się, wiesz, oblał wodą z beczki, jak to w lato, jak jest ciepło, się ochłodził, no zdjąłem go, a później szybko trzeba było wziąć, i się pojechał bez. I patrzę, szukam, kurczę, nie ma. Ale teraz już jest w portfelu, w tym kapslu, to jest dobre rozwiązanie, naprawdę bardzo dobre. My też się z tym nie rozstajemy, a tu wcale nie. Wszystko dookoła. Teraz już mają dobrze, nie? Bo teraz te nowe z tej srebrnej już są wodoodporne, nie? Te małe srebrne, nie? Z tej szlachetnej to już mają fajnie, nie?
Tą wodą z beczki się obleć, to już jest inaczej, nie? Mm. Nie trzeba ściągać. Mm. My też nie mamy wodoodpornych, ale to nie szkodzi. No tak, zawsze można zdjąć. Ale dla wszystkich, co byście chcieli, to te już są wodoodporne teraz, te z tej stali szlachetnej i te duże też są wodoodporne. Tak. Tak. Tylko jeszcze nie są wodoodporne te małe No, z kolekcji złotej. te złote, Tak. no, te cieniutkie takie, co ja. Mm. No bo to by generowało znowu koszty, tak? Jakby nie było, nie? To by było chyba ciężko nawet włożyć w tą obudowę, jakby to było wodoodporne, nie? W tej żywicy, jak weź to włóż potem, to by to było dużo grubsze, nie? Wszystko. Mhm. To jest, wiesz, taka wersja cieniutko, co ja mam tutaj na tym, no to ciężko by to było włożyć, mi się wydaje. Technicznie by to było ciężko raczej. No, moi drodzy, jak was coś interesuje, macie wszystko w opisie, nic na siłę oczywiście. Kto chce Pewnie. korzystać, tam macie wszystkie linki też do innych produktów z tej firmy. Jak coś kupujecie, to wpiszcie sobie konkurs szamanem w uwagach do zamówienia, bo już 3 września będziemy kogoś wybierać, kto nam tutaj zostawi jakąś fajną historię na temat produktu, który kupił i ten ktoś otrzyma bon na 9000 złotych do tego sklepu 3 września. Także dotąd macie czas, żeby te komentarze pisać tutaj jakieś Mhm. na temat tych produktów. Dobra. Przejdziemy do kąciku uśmiechu może. Jakby to nie było na dzisiejsze czasy. 2 przyjaciele wyjechali do Afryki. Pewnego dnia zostali złapani przez kanibali, którzy wrzucili ich do wielkiego kotła i gotują z nich zupę. Nagle jeden z nich zaczyna się śmiać. Co ci jest? Za chwilę nas ugotują i zjedzą, a ty się śmiejesz. I co jest tu takie zabawne? Właśnie naszczałem im do zupy. O, Jedzie turysta przez góry Mercedesem i przy drodze stoi góral. Turysta zatrzymał się i zaproponował podwiezienie, na co góral chętnie przystał. Koleś pierwszy raz w Mercedesie. Rozgląda się po aucie zachwycony. Tylko jedna rzecz go dziwi. Panie, a po co wam taki znaczek tam z przodu na masce? To jest celownik, odpowiada żartem turysta. Ustawiam samochód tak, żeby przechodzeń był na środku tego kółeczka i przejeżdżam go. A może pan rozjechać tę rowerzystkę? Pyta góral. A no mogę, mówi turysta i kieruje samochód wprost na nią. W ostatniej chwili skręcając w bok, żeby jej nie uderzyć. Tam słaby macie ten celownik, panie. Jakbym drzwi nie otworzył, to byśmy jej nie trafili. o Boże. Ojej. No, spotykają się, kurczę, Polak, Rusek i Niemiec na bezludnej wyspie. Statek im zatonął, nie ma nic do jedzenia. I teraz, żeby przeżyć, no to stwierdzili, że każdy musi coś dać od siebie, żeby mogli przeżyć. A to pierwszy wieczór Rusek go, no dobra, no to ręka bierę. Zjedli ta ręka. Drugi dzień Niemiec go, no dobra, to noga. Jedli noga. Trzeci dzień przyszła kolej na Poloka. Polok siedzi, już wieczór, wszyscy czekają. A Polok go, no, to co panowie, po jogurciku i do łóżka. Po jogurciku. Też ci te energie zaszkodziły. To mi właśnie kolega ostatnio opowiedział w sklepie zoologicznym, taki mój znajomy, co tam robi.
Na początku, bo będą dzisiaj wiadomości, ale na początku chciałam wam powiedzieć, co się w tej chwili dzieje. Dzisiaj, wczoraj i dzisiaj mamy poważną burzę geomagnetyczną na Ziemi, bo połączyły się 3 wyrzuty koronalne ze Słońca i zmierzały w kierunku Ziemi, co przedkłada się na burzę geomagnetyczną na Ziemi. Może powodować szereg biofizycznych objawów wpływających na ogólny stan zdrowia. Więc jak tam wam coś będzie, to nie panikować, tylko się uziemiać. No chronić o czym się da, no trudno, tak jest, nie? I na tym się nie kończy, bo znowu rosną następne grupy plam skierowane w kierunku Ziemi. I to może się ciągnąć, bo nawet tam już zauważyłam, ale to może w kolejnym materiale, że 21 też jakieś cuda niewidy mogą być, bo to jest przesilenie letnie i tam też znowu będzie. I to się teraz ciągnie cały czas z tym. To nie, że to dzisiaj i wczoraj i dzisiaj i koniec. Nie, nie, nie. Bo ja tu wiele obejrzałam właśnie na ten temat materiałów. No w ogóle ten cały miesiąc, to trzeba w ogóle na niego uważać, nie? Burza geomagnetyczna na Ziemi osiąga w tej chwili moc G4. No, to już jest mocna. Zmogły się trzęsienia ziemi i wybuchł wulkan Etna we Włoszech na Sycylii. Trzęsień ziemi było bardzo dużo dzisiaj. Także w ciągu zaledwie 8 godzin w rowie Kerdk doszło do 3 trzęsień ziemi o magnitudzie przeszło 6 i więcej. Globalna aktywność sejsmiczna osiągnęła obecnie wysoki poziom. I to jest od Stefana Bernsa, te są wiadomości. U wybrzeży Japonii i niedaleko Tonga też były liczne trzęsienia ziemi. Także tu jeszcze wam powiem od Dietera Breusa, który teraz wysłuchałam takiej, no chwilę wam powiem, żeby was nie zanudzić. Mieliśmy tak duże rozbłyski słoneczne i mamy aktywność sejsmiczną, wulkaniczną. Aha, jeszcze tutaj rezonans Schumana też szaleje, tak żebyście się nie zdziwili, ale tak jest. Aktywność mamy klimatyczną i tak dalej, bo to w Niemczech leciały chyba taki grad leciał, widziałam takie kule, no i w ogóle woda i tak dalej, opady, burze. I co tu jeszcze? Będzie huśtawka. No i huśtawka będzie taka emocjonalna może być i u nas. Więc to już wiecie, żeby nie było paniki, nie bójcie się. Mega burza słoneczna także była 26, 7 i 8 maj. I no o tym jest bardzo mało powiedziane. O tym się tak nie dowiecie. Pole magnetyczne naszej Ziemi się osłabia. Rozbłyski skierowane w stronę Ziemi mogą powodować większe przerwy w dostawie prądu. Tak zwany wyrzut masy koronalnej ze Słońca, jak ten w weekend, był szczególnie silny. To wywołuje naturalny efekt tu na Ziemi, jak wahania pola magnetycznego. Ale tutaj, i widzicie, to mnie zastanowiło, bo naukowiec, laureat Nagrody Nobla, no 40 lat się tym zajmuje, Dieter Breus, i powiedział, że mamy ochronę kosmiczną. I jest ochrona jakby od ręki Bożej. Bo jakby te energie wszystkie tak poszły, to nasze ciała by tego mogły nie wytrzymać. Jest naprawdę wybitnym specjalistą. No, tak. I wejdźmy w tę nową fazę z miłością, bo tam jeszcze się otwiera portal miłosny, miłości, tak. I no tak, to wpływa wszystko na nas. Będzie wszystko może być inaczej, dlatego i mamy być na wysokich częstotliwościach. Ty się nie śmiej. Same laski przez ten portal przejdą. I tak dalej. Nie, zauważcie to. I na zwierzętach, bo naprawdę to się dzieje.
To każdy może powiedzieć, ach, głupoty. Nie. No właśnie, to na zwierzętach. No. My to obserwujemy. To jest niemożliwe po prostu. Ja też tu siedzę i obserwuję, taką małą myśl o to po biurku. Daj buzi. Ja tu siedzę koło niej, a ona tu lata, nie? No i już. Fajnie. Denis by ją zaraz hapnął. Ale no, ktoś się może śmiać, ale kot jak tu leżał na fotelu, to się śmiał do mnie, aż mi zęby pokazał. No ale dobrze, no do was to jest śmieszne, Tak. ale to ja obserwuję na co dzień, to widzę przecież. Ja widzę, jak z królikiem się kochają, kurde. No, Się buziaki dowają, no, wąchają się razem. No. no. No ale jak ten duży, nie? Tak łapkę ci tu dał, nie? I w oczy ci patrzył. To jest niemożliwe. Takie zachowania są, że naprawdę szok. Dobrze. Dzisiaj, że się po śniadaniu położył, Nie wiem, czy ją to widać. Słabo. Nie. Nie wiem, tu siedzi w każdym bądź razie. dzisiaj po śniadaniu się położyłem tak na tapca na chwilę, to ten twój, kurde, przyszedł i mi się na gębę położył, kurde, ani powietrza w nim rozumiem. No twarz mu się położył. Musiał być blisko niego, tak? No. No to widziałam. Także dzieje się. I no nie ze strachem w to, nie brnijmy ze strachem w to. Nie. Z miłością. Uważaj na wodę. Co dzieje się w Szwajcarii? Chucky składa potwierdzenie posiadania ziemi. O. O, jest. Siedzi tu Strasznie mówię. wyraźnie, no. Mm, Nie Posiadanie. wyraźnie, bo powiększenie duże, wiesz. mm. Przyznając tym samym, że Kanada jest terra nullius. Chciałbym potwierdzić, że zebraliśmy się na nieodstąpionym terytorium ludu Algonquin. I jakiś tam jeszcze, ale to jest, nie będę już języka łamać. Terra nullius to łaciński termin oznaczający ziemię niczyją. Odnosi się do terytorium, które nie jest roszczeniem ani kontrolowane przez żadne uznawane suwerenne państwo lub władzę. Przyznał, że Kanada jest nielegalnym państwem, stwierdzając, że znajduje się na ziemi nieodstąpionej. A oto data ważności tronu wspólnoty narodów. Pamiętasz, jak pan też szedł przed królową? Pamiętasz, jak zamknięto pałac Buckingham? Wszystko kapie dla tych, którzy mają oczy, żeby widzieć. Od Cosmic Life Force. I to chodzi o to, o tą Kanadę, gdzie teraz przebywał Karol. I popatrzcie, co ma nad głową. Datę urodzenia i datę, w której odszedł. No więc pytanie, nie? No, możemy się domyślić, tak było z paroma już, także. Ustawa o powstaniu z 1807 roku. Stwierdzenie, że różne władze stanowe i lokalne nie są w stanie sprostać rosnącym niepokojom. Finał Ligi Mistrzów UEFA. Inter Mediolan kontra Paris Saint-Germain. MBS kupuje Inter Mediolan. MBS to jest Co? no mi się zgubił obraz, wiesz, bo tu przejechałam telefonem potem. Może na ziemię sleciał. Nie. Tu przejechałam po tych guzikach. To jest Mohammed bin Salman. Kupuje Inter Mediolan. Daniel w jaskini lwów. To są takie domysły, ale to jest warto pomyśleć nad tym.
Teraz wszyscy przeczytajcie Księgę Daniela 6, 1-7. Otrzymasz gotowe za 30. Zapamiętaj to. 0 z ogonkiem 38. Oto od samego początku. Księga Daniela. 4 transportowce na Pacyfiku. Daniel 7. 4 bestie oceanu i burza. Został ogłoszony Roger Ball. Dobre i zielone. Dariuszowi spodobało się ustanowić 120 satrapów, którzy mieli rządzić całym królestwem. 2 z nich miało nad nimi 3 zarządców, a jednym z nich był Daniel. Zawsze była to piłka nożna, światowy futbol. To było przekazanie tej piłki. Wtedy jak prezydent kraju na R przekazał piłkę, a teraz też było przekazanie piłki. Coś było takiego chyba. No. 2 czerwca w raporcie zaraz ogonkiem znajduje się informacja o 3 listopada, którą POTUS zamieścił na Twitterze 1 czerwca. Sprawia, że 2 czerwca 11.4 to jest rozporządzenie wojskowe, staje się wykonalne. Od Witchplet 347. 3 czerwca budynki finansowe palą się. Kanada i Australia. Kanada jest gotowa do wzięcia. Australia też, gdy Nysse płonie. Od Quanon Belgium. No, nie wiem, ale jestem tylko posłańcem, więc ja tylko wam przepuśćcie to przez siebie, ja tylko tak powiem. Wszystkie typy to full circle na mapie 0 z ogonkiem. Okrąg może być również pętlą. 0 z ogonkiem. Jaka data? 3 czerwca. Pełne koło to 3,14. Internet zabije. Od Quanon Belgium. To było szybkie. Weź to. W czwartek Sąd Handlu Zagranicznego Stanów Zjednoczonych zablokował cła prezydenta T. z okazji Dnia Emancypacji, a sąd apelacyjny przywrócił je. Od Quanon Belgium. Pan T. właśnie nazwał prezydenta z kraju na R szaleńcem. Powiedział mu, że w cudzysłowie igra z ogniem. Powiedział, że gdyby nie on, w kraju na R wydarzyłoby się wiele złych rzeczy. To nie była wymówka, to była przeprowadzka przed przeprowadzką. Nie odchodzi się publicznie od największej geopolitycznej niewiadomej, chyba że jest to zaplanowane. Pan T. zawsze zachowywał neutralny, niemal strategiczny ton w stosunku do prezydenta kraju na R. A teraz nagle rzuca zawoalowane groźby, brzmiąc jak neokonserwatysta? Nie. Buduje zaporę optyczną. Zachowujemy odpowiedni dystans tuż przed zgaszeniem światła. Jest to asymetryczne odchylenie 5D. Spraw, aby wyglądało, jakby gracze zwracali się przeciwko sobie. Zmyl predykcyjną sztuczną kabały. Zablokuj podręcznik DC. Zmuszaj, aby ich następny ruch opierał się na fałszywych danych. Nie możesz przeciwdziałać ruchowi, jeśli nie potrafisz zidentyfikować drużyny. A co jeśli Ameryka i kraj na R będą chciały sfingować rozłam, żeby przygotować się na zabójczy strzał? Zbadaj optykę, zerwij sojusze na papierze. Spraw, by media wytykały nas palcami, a potem zadaj cios, którego nikt się nie spodziewał. Cyfrowe, finansowe, może wojskowe, może wszystkie 3. Państwo głębokie opiera się na przewidywalności. Binaria, dobro kontra zło, lewica kontra prawica, na myśli kto kontra BRICS. To ich scenariusz.
A co jeśli pan T i prezydent kraju na R po prostu spalili scenariusz? A co jeśli gra będzie się toczyć we mgle i inwersji? To nie jest rozstanie, to jest ogień osłonowy. Mówi, w cudzysłowie, muszę pokazać całemu światu, że nie trzymam cię za rękę, żebyśmy mogli zaatakować, gdy oni są zdezorientowani. Przyjrzyj się uważnie. Fałszywi wrogowie, prawdziwa koordynacja, fałszywe flagi, prawdziwe obalenia. To jest błędne koło poprzedzające upadek. Od Melanastazja Romanow. 800% wzrost dostaw złota potwierdza, że elity przygotowują się do resetu. Od Melanastazja Romanow. Parada wojskowa ma ogromne znaczenie. To coś więcej niż tylko parada. Trzeba obejrzeć, żeby zrozumieć. To 100% potwierdza, że iracki dinar jest na rynku Forex. Teraz jest uważany za zarządzany kurs płynny. Zaczynamy. Zapnijcie pasy. To oficjalne. Nie ma już odwrotu. Irak to rozpoczął. I tak to jest legalne. Prosto od analityków Forex. Od Melanastazji Romanow. Szum wokół kamperów, bo tak to jest nazywane, jest duży, a wokół krąży wiele obiecujących doniesień i plotek. Choć optymizm jest zrozumiały, kluczowe jest, aby być poinformowanym, zachować ostrożność i pozostać stąpającym po ziemi. Stosuj rozwagę, sprawdzaj informacje i unikaj pochopnego podejmowania decyzrii. Zachowaj spokój i bądź czujny. Od Melanastazji Romanow. Podczas szczytu remigracyjnego 25 odważna Ewa Flardin-Gerbroek wzywa całą Europę do podjęcia działań. Zamykanie granic już nie wystarczy. Cywilizację europejską można uratować tylko poprzez remigrację. Obejrzyj jej historyczne przemówienie z holenderskimi napisami na X-ie. Od Quanon Belgium. I teraz w piątku wiadomości. Specjalny wysłannik USA na Bliski Wschód Steve Witkow na temat gazy. I teraz w cudzysłowie. Myślę, że jesteśmy na skraju wysłania nowego arkusza warunków, który mam nadzieję zostanie dostarczony jeszcze dziś. Mam bardzo dobre przeczucia co do osiągnięcia długoterminowego rozwiązania, tymczasowego zawieszenia broni. Od Capt Kyle Patriots. Ostatnie 2 zdania mówią tak wiele. Niezależnie od tego, co myślisz o kącie, Mr. Pool z żółtą, uśmiechniętą buźką, można z niego wyciągnąć kilka dobrych rzeczy. Ile osób zwróciło uwagę, gdy powiedziałem, że malunki na niebie nie są już niebezpieczne. Służą do modyfikacji pogody. Ilu zwróciło uwagę, gdy wyjaśniłem, że centra przetwórstwa żywności płoną, ponieważ czy nie da się usunąć starej zarazy GMO i trucizn? Niszczymy stare, aby można było zbudować nowe, czyste i bezpieczne. Ilu z Was zwróciło uwagę, gdy powiedziałem, że deszcz uzupełnia warstwy wodne? Ilu zwróciło uwagę, gdy powiedziałem, że powódź miała na celu zniszczyć wierzchnią warstwę gleby, zatrute GMO i chemicznymi SMU-gami, aby pozostawić nową, żyzną glebę dla produktów rolnych i zapasów. Nigdy nie miało być łatwo. Nigdy nie miało być miło. W jest do bani. Wygrywamy, bo Bóg wygrywa. Odbudowa i odnowienie prawidłowe wymaga czasu. Nie stało się to z dnia na dzień. Nie da się tego naprawić w ten sposób. Widzieć. Ludzie mówią.
To straszne, że ludzie tracą życie, dobytek. Tak, zdecydowanie tak. Z drugiej strony, czy tak jest w innych sytuacjach? Możesz wrócić do domu, do nieba. Twoje przedmioty można wymienić, co jest bardzo niepodobne do ciebie. Wszystko, co myślisz, że wiesz, opiera się na perspektywicznych domniemaniach. Symulacja czy rzeczywistość? Czy żyjemy w symulacji? Czy żyjemy w prawdziwej rzeczywistości? Lub czy symulacja jest naszą obecną rzeczywistością? Wszystko zależy od tego, jak zadajesz pytanie. Przyjrzyjmy się temu jeszcze raz. To jest biblijne lub będzie biblijne. Jak dokładnie używasz terminu biblijnego, prawdziwie biblijne? Faktycznie, zaczerpnięte z Biblii, proroctwo przekazane osobiście dokładnie tak, jak zostało powiedziane, podobne do biblijnego. Luźno oparte na Piśmie Świętym, bliskie, ale niedokładne, w najlepszym razie replika. Bóg tworzy, Tam tylko naśladuje. Nadal jesteś zdezorientowany? Módlcie się o rozeznanie, módlcie się o wszystko. Porozmawiaj ze swoim tatą. Na to on czeka, na ten moment, w którym otworzysz swój umysł i serce na prawdziwą rozmowę z nim. Od Iskry Prawdy. Niektórzy na lewicy próbowali przedstawić odejście Elona jako pewien rodzaj rozłamu w administracji pana T. To po prostu nieprawda. Elon zawsze miał być tymczasowym pracownikiem rządowym przez 130 dni. Codzienna rola Elona w administracji pana T dobiegła końca, ale pan T potwierdza, że Elon nadal będzie blisko administracji. Nie mam wątpliwości, że pozostanie zaufanym doradcą i sojusznikiem pana T w przyszłości. Od Bioklandestine. W piątek atak cybernetyczny DDoS na internet w kraju na R. Od Quanon Belgium. Alert. Rząd USA przyznaje, że co najmniej 500 żołnierzy zostało wysłanych na Tajwan. Prawda jest taka, że USA mają 10 razy więcej żołnierzy na Tajwanie i tajne centrum dowództwa wspólnego. Analitycy twierdzą, że chińskie czerwone linie są mocno przekraczane. Od Tironiany. Ogromne zapadnięcie się lodowca w Blatten, w Valais, w Szwajcarii. O właśnie, i tam było, patrz na wodę w początku, zaraz w Szwajcarii. O właśnie, już jest połączenie. Od Tironiany. Tesla z ciemności do światła. 3 czerwca. SDF, mówi Filip. Właśnie opublikowano na stronie nieruchomości. SDF przewraca się 3 czerwca. Wszystko następuje. Nie przywiązujmy się do dat, tak jak mówię. Ja tu tylko posłaniec jestem. Trzeci Daniel zaś tak się wyróżniał wśród zarządców i satrapów swymi wyjątkowymi zaletami, że król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. 4. Wówczas zarządcy i satrapowie starali się znaleźć podstawy do oskarżeń przeciwko Danielowi w związku z jego postępowaniem w rządach, lecz nie znaleźli żadnych podstaw. Tydzień, który warto zapamiętać, z ciemności do światła. Koniecznie jest zanikanie. Patrzcie, aktywują fałszywą 3. W, światową, i potem bombardują budynki na całym świecie. Może odrzutowiec Checkmat rozpocznie to, aby aktywować wszystkie odrzutowce. I chodzi o te 34 budynki. SATA, wiadomo jakie. Ważne, aby zrozumieć. Dopiero w przepaści,
moment zniszczenia. Ludzie znajdą wolę zmiany. Myślę, że symbolika doprowadzi ich do upadku. Pomyśl o V jak vendetta, symbolu wysadzenia budynku. Następnie przeznaczono duże środki na budowę i odbudowę. Dzień D. Odzyskamy nasz kraj, odbierając to Anglii. Castle Rock szybkości Boga. Siedem. Króli, administratorów, prefektowie, satrapowie, doradcy i namiestnicy uzgodnili, że król powinien wydać werdykt i wprowadzić w życie rozporządzenie, że każdy, kto w ciągu następnych 30 dni zwróci się do jakiegokolwiek Boga lub człowieka oprócz ciebie, wasza wysokość, zostanie wrzucony do jaskini lwów. Od Tironiane. Ustawa o powstaniu w 1807 roku. I teraz tu będzie uzupełnione, bo to się będzie powtarzać. Stwierdzenie, że różne władze stanowe i lokalne nie są w stanie sprostać rosnącym niepokojom. To, co już czytałam. Poproś o podanie piłki. Finał Ligi Mistrzów UEFA. Inter Mediolan kontra Paris Saint-Germain. MBS kupuje Inter Mediolan. To już było, wiem. Daniel w jaskini lwów. Teraz wszyscy przeczytajcie Księgę Daniela 6, 1-7. Otrzymasz gotowe za 30. I tak dalej. I teraz został ogłoszony Roger Ball. Dobre i zielone. Zawsze to była piłka nożna. Światowy futbol. Od Tironiane. Teraz tu wam coś pokażę. Czarna maź to abiotyczny olej mineralny pochodzący z górnej skorupy ziemskiej, zawierający duże ilości złota w stanie M oraz irydu. Znaleziono go na wyspie Thule na Falklandach Południowych i pod Zatoką Meksykańską. Black Gold wykazuje nieznany dotąd rodzaj magnetyzmu o znacznie większym zakresie niż ferromagnetyzm, który wydaje się oddziaływać w sposób spontaniczny, najprawdopodobniej w oparciu o dwukierunkową, anihilującą wymianę fotonów, znaną z materii w stanie M w formach życia. Dzięki temu magnetyzmowi Black Gold wykazuje zdolność do mechanicznej organizacji na wiele różnych sposobów. Przypuszcza się, że posiada wysoce inteligentną świadomość. To kluczowy element tlenku Gra-Fenu, który znajduje się we wszystkich eliksirach przeciwko celebrytce. Tlenek Gra-Fenu jest przeznaczony do komunikacji z siecią G. Potencjalne szkody i kontrola, jaką to wyrządzi ludziom, są nieograniczone. Black Gold pojawia się w filmach od ponad dekady. Black Gold, Archons, sztuczna i głęboki mroczny sekret na /sa. I tu także jest ten tlenek Gra, /fe i tak dalej.
Jak to można sprawdzić? Jak się ma jakąś tabletkę albo coś, płyn jakiś, rozpuścić w wodzie i na zewnątrz jechać tym magnesem. Takim mocnym, neodymowym chyba to jest. No. I to się zbiera i to już wiadomo, czy tam jest, czy nie ma sadzone. Od M.J. Trud. Teraz od Rzeki Prawdy. Obce flagi nielegalne w Polsce. Jest prawomocny wyrok. Ważny komunikat, rodacy. Dziś przed sądem apelacyjnym we Wrocławiu zapadł ogromnie ważny wyrok dla Polaków i naszej ojczyzny. Sąd ten uznał, że wystarczy jedna osoba, która nie życzy sobie, aby na danym budynku Urzędu Miasta, dowolnym budynku administracji publicznej, na przykład Urząd Gminy, Urząd Wojewódzki, etc., była inna niż polska flaga. To teraz każdy z was ma prawo bez jakichkolwiek konsekwencji ją zdjąć i powinien nawet bez jakiegoś niańczenia oddać ją dowolnemu pracownikowi tego urzędu, bądź odstawić na przykład na parterze takiego urzędu. Nie ma potrzeby składania jej, zwijania, niańczenia i tym podobnie. To już tylko wasza sprawa. Zapamiętajcie, każdy Polak, wystarczy tylko jedna osoba, kto nie życzy sobie flagi innej niż Polska u siebie w mieście, gminie i tak dalej, wtedy to każdy z was, rodacy, bez konsekwencji ma prawo ją zdjąć. Wyrok jest prawomocny, ostateczny. Koniec z solidaryzowaniem się z tym czy tamtym. Definitywny koniec. Koniec. Wasz burmistrz, prezydent czy wójt może prywatnie solidaryzować się u siebie w domu czy na balkonie, ale nie ma prawa tego robić, używając do tego elewacji budynku urzędu, w którym pracuje i w którym pracuje. Koniec. Uwaga, proszę takich flag nie niszczyć, nie palić, nie wkładać i nie wrzucać do śmietników. Po prostu zdjąć i dać pierwszemu lepszemu pracownikowi danego urzędu lub odstawić. Na polskich urzędach tylko polska flaga. Tylko flaga danego miasta czy ewentualnie danego województwa. Flagi na, to ideologiczne czy państw obcych można bez konsekwencji zdjąć. Jest to w pełni legalne. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2025 roku. Sygnatura akt 2 AKA 445/24. Wyrok jest prawomocny i ostateczny. Jeżeli ktoś was miałby z tego powodu być straszony, to proszę zrobić sobie screen i powołać się na ten wyrok i na pana sędziego SSA Piotr Kaczmarek. Oprócz niego orzekało jeszcze 2 innych na sali, był też poza stronami prokurator i liczna publiczność. Jesteśmy dumnym narodem. Dbajmy o naszą Polskę. Dbajmy wszyscy. Dbajmy codziennie. Proszę to udostępniać. Potrzebni teraz chętni, by w waszych miastach zrobić to, co trzeba. Od jutra nie powinno być żadnej obcej flagi. Proszę, zadbajcie o to. Argentyna potwierdza wycofanie się z W-H-O od Iskry Prawdy. Ciekawa data, którą prezydent T wyznaczył jako datę końcową taryf. 9 lipca. Złoto niszczy Fed. Od Quanon Belgium. Gdy chodzi o pana T i o to, co robi na naszych oczach, wielu wciąż nie pojmuje tego. Pan T nie chce rozlewu krwi, nie chce zemsty. On nie prowadzi przemocy. Ale to nie oznacza, że sprawiedliwości nie stało się już zadość. Cicho i przez kanały wojskowe. Pan T jest przede wszystkim człowiekiem pokoju. On wie, jaki jest koszt W.
Wie, że trwała zmiana nie przychodzi z kul, pochodzi z dźwigni i ma to w dużych ilościach. On trzyma karty, dowód zdrady, nazwiska na liście Epsteina, wpływy od wielkich firm ceł, tycznych, kartelów naftowych i finansowych, lalkarzy. Co on z tym robi? On nie tylko na nim siedzi, on jego używa. Nie przypadkowo, ale strategicznie, chirurgicznie. System pieniężny zmienia się. Wielkie koncerny ceł, tyczne panikują. Przemysł stalowy, on właśnie się wprowadził. System głosowania zostanie zmieniony. To są szachy, a w szachach król nie macha mieczem. On kieruje zarządem. Gdzie jest lista Epsteina? Dokładnie tam, gdzie powinna być. Nie jest trzymane, jest używane jako narzędzie wymuszające rezygnację, rozbiórkę struktur władzy i odzyskanie kontroli bez wywoływania niepokojów społecznych. To nie chodzi o znikających ludzi. Chodzi o to, żeby odłączyć ich od władzy na trwałe. Ponieważ pozbywanie się tyranów jest łatwopalne. Upewnić się, że nigdy więcej nie powstaną, to wymaga strategii. I dokładnie to oglądamy. I teraz od Juliana. Czwartek, 29 maja 2025 roku. Operacja Feniks jest aktywna. Gitmo rozszerza się. Zablokowano QFS, a technologie Antarktyki zajęte. Operacja Feniks jest aktywna, podczas gdy White Swan, czyli biały łabędź, wchodzi w fazę ostatecznego ataku. Jeszcze bardziej tajna dyrektywa została wprowadzona w życie. Feniks nigdy nie miał być przedmiotem rozmów. Został zaprojektowany do wykonania. Sojusz wojskowy pod dowództwem pana T porusza się teraz z chirurgiczną precyzją, neutralizując to, co pozostało z ostatnich systemów obronnych Deep State. Gitmo przekształciło się z ośrodka zatrzymać najbardziej ufortyfikowany kompleks wojskowy na ziemi. Nie jest już miejscem oczekiwania, jest miejscem osądu. Wydzielono całe podziemne skrzydła, aby zatrzymać tych, których zbrodnie przeczą ludzkiemu pojmowaniu. Politycy, bankierzy i agenci biotechnologiczni są przywożeni transportem wojskowym zgodnie z pełnymi protokołami Blackout. Operacje na Antarktydzie przyniosły przerażające odkrycia genetycznie zmodyfikowane humanoidy skonstruowane w ramach programów czarnego budżetu, aby manipulować ludzkimi myślami i zachowaniami. Programy te zostały teraz przejęte, zdemontowane i poddane kontroli Trybunału. To, co wojsko wydobyło z tych obiektów, już zmieniło dyczne jednostki wojskowe nie są już w gotowości, są w pełnym rozmieszczeniu. W miastach takich jak Denver, Dallas i Jacksonville szpitale polowe są przekształcane w centra powstrzymywania. Wywiad potwierdza, że wróg próbował wypuścić giczną ukierunkowaną na genom i precyzyjnie zbudowaną, aby wyeliminować populacje lojalne wobec wartości konstytucyjnych i powrotu pana T. To nie były zwykłe groźby. Uzbrojone drony przenoszące zmodyfikowane Rusy zostały już przechwycone w powietrzu. Odpowiedź była natychmiastowa. Odpowiedzialne sieci są miażdżone. Karze wojskowi przeszkoleni gicznej są już na miejscu, neutralizując pozostałe ogniska. To, co miało być drugą cichą celebrytką, zawiodło, zanim się zaczęło. Jednocześnie finansowa osiągnęła swój punkt kulminacyjny.
System finansowy kwantowy wszedł w tryb pełnej blokady. Wykryto i odparto masowe cyberataki wymierzone w infrastrukturę CBDC i banki centralne. Nie były to tylko naruszenia danych, były to skoordynowane ataki mające na celu załamanie gospodarek i wywołanie globalnych niepokojów. Pod nadzorem wykonawczym pan T. wojskowe cyberzespoły zainicjowały Code Black. Rezultat: cyfrowe sejfy zablokowane, dostęp przekierowany, a bastiony bankowe w Szwajcarii, Tokio i Londynie są teraz pod okupacją sojuszu. Ich kontrola jest skończona. Bogactwo ludu wraca do ludu. Deep State straciło swoją ostatnią. Odliczanie EBS jest prawdziwe. Będziesz wiedział, kiedy się zacznie. Do tego czasu pozostań uziemiony. Bądź świadomy i wiedz to. Burza już nie nadchodzi, już tu jest. Pan T. ponownie otwiera Alcatraz. Gitmo jest pełne. The Rock powraca. Gitmo jest pełne. Teraz zdrajcy gniją na amerykańskiej ziemi. Alcatraz nie jest już tylko reliktem. To broń, twierdza. I znów jest otwarte. Pan T. dał zielone światło na jego reaktywację. Nie na pokaz, nie na wycieczki, ale na W. Agenci Deep State wtrącający się w wybory, tyranii Big _tech, manipulatorzy mediów i przestępcy farma _ceł _tyczni są łapani. Gitmo nie ma już miejsca, więc on to przynosi do domu. Nowe więzienie dla nowej W. Wiadomość: zdrada ma swoją cenę. Tą ceną jest skała. FBI i DHS są teraz na miejscu. Nie jako turyści, jako egzekutorzy. Ich obecność to dowodzi. Nie chodzi o przestępstwo, chodzi o zdradę, szpiegostwo, sabotaż. A zdrajcy nie siedzą w jaskiniach, są w garniturach. Zajmowali stanowiska, kierowali agencjami, kontrolowali narrację. Teraz są na liście, a ta lista kończy się na Alcatraz. Dlaczego Alcatraz? Ponieważ te węże zdradzane są od wewnątrz. Guantanamo jest dla zagranicznych nigrystów, ale ci zdrajcy są krajowi. Muszą gnić na amerykańskiej ziemi w celi, którą ludzie mogą zobaczyć. Żadnych luk wojskowych, żadnej ucieczki. The Rock odradza się jako Supermax. Ekranowanie EMP, pełne spektrum nadzoru, blokady antykomunalne, bezpieczeństwo biometryczne, izolacja na poziomie wojskowym. To nie jest symboliczne, to jest chirurgiczne, to jest trwałe. Lista jest długa, zegar tyka. Na razie nie potwierdzono żadnych nazwisk, ale wiemy, kim są. Szefowie FBI, którzy ukryli dowody, agenci Departamentu Sprawiedliwości, którzy manipulowali prawem, agenci CIA, którzy szpiegowali patriotów, giganci technologiczni, którzy uciszyli prawdę, media, które rozpowszechniały kłamstwa dla uzyskania władzy, dyrektorzy firm farma _ceł _tycznych, którzy zatruli miliony. Ich czas się skończył. Rok powrócił, a burzę zapewnia komórki czekające. Podczas gdy Bidet wystawia teatr w Waszyngtonie, pan T. buduje prawdziwą sprawiedliwość za pomocą murów, stali i ciszy. Sprzedałeś Amerykę? Bramy są gotowe. Cele są zimne. Twoje panowanie się skończyło. Teraz tracisz wolność. The Rock powrócił i tym razem do akcji wkracza Deep State. I to było z kanału militarnego. Operacja Feniks. Ostateczny atak rozpoczął się. Twierdza pana T. Gitmo jest aktywne. Sojusz poluje.
Głębokie państwo płonie. Operacja Feniks to nie ćwiczenia, to rzeczywisty upadek globalistycznej machiny W. Tajna ekspansja Gitmo przez pana T. zamieniła ją w hiperbezpieczny kompleks wojskowy, pułapkę zastawioną na elity. Pod jego bezpośrednimi rozkazami podziemne skrzydła teraz zamykają w klatkach potwory, które sprzedały ludzkość. Trwają globalne ekstrakcje. Wojskowe konwoje przywożą wartościowych więźniów z każdego zakątka Deep State, skorumpowanych polityków, zdrajców finansowych i genetycznie zmodyfikowanych hybryd wyhodowanych na Antarktydzie. Ci infiltratorzy zostali stworzeni, aby tłumić świadomość. Teraz są trzymani w klatkach jak zwierzęta, którymi są. Napływają wyznania. Genetycznie ukierunkowana broń biolomyślnik-giczna, zaprojektowana w celu zniszczenia zwolenników pana T, była już w użyciu, wykorzystując tunele kartelu i systemy dronów. Ale siły pana T ją przechwyciły. Zniszczyły sieć, odwróciły laboratoria, odwróciły plan. Gitmo jest pełne. Rzeźbione są kolejne komórki. Burza już nie nadchodzi. Jest tutaj. Wysłano medyków wojskowych. Szpitale polowe do walki z bronią biolomyślnik-giczną są aktywne. W Denver, Jacksonville, Dallas już nie ćwiczą. Strefy te są wzmocnione i gotowe do W. Spodziewają się tego, co nadchodzi. Ostatecznego ataku bronią biolomyślnik-giczną. Deep State. Już częściowo zneutralizowanego, ale wciąż czyhającego. Nie powiodło się. W cyfrowa. QFS jest zamknięty. Cybernetyczne jednostki pana T uruchomiły kodę Black, zamykając skoordynowane cyberataki Deep State na globalne CBDC. Szwajcarskie i japońskie banki są teraz pod nadzorem wojskowym. Ich aktywa zniknęły. Pieniądze są już w rękach sojuszu. Ukryta technologia kontroli planetarnej zakopana pod lodem, używana do W częstotliwości kontrolowania umysłu, jest teraz w rękach sojuszu. Broń skalarna została wyłączona. Czerwone zorze zauważone nad kluczowymi regionami wojskowymi były sygnałami. To skalarna rekalibracja. Ostatni sygnał, że sojusz pana T przejął siatkę. Cywilne lockdowny to jest przygotowanie EBS. Phoenix, Atlancie i Filadelfii ćwiczenia awaryjne nie są ćwiczeniami, są próbami generalnymi przed rychłą aktywacją EBS. Od 1 do 7 czerwca to czerwona strefa. Po aktywacji głos Deep State milknie. Świat usłyszy tylko jedną prawdę, naszą. Czerwony puls był znakiem. 26 maja czerwone pulsy nieba potwierdziły przekazane sieci. Satelity Deep State zniknęły. QFS Coms przejmie kontrolę. Ich imperium zostanie ścięte. To już jest ostateczny most. Trzymajcie linię. Zrób zapas. Trzymaj się z dala od sieci. Obserwuj niebo. Ufaj planowi. Od Iskry Prawdy. Na niebie nad miastem Maoming w Chinach zauważono meteoryt w kształcie kuli ognia. Od Iskry Prawdy.
Trzeba patrzeć w niebo. Tak. Nowe statki latarnie zostały ponownie dostrzeżone na niebie nad antenami w Grecji. Powietrze jest ciszą, ale nie puste. Ono słucha. Po wiekach manipulowania dźwiękami Ziemia zdaje się ponownie oddychać. W godzinach następujących po ostatniej kluczowej sekwencji QFS zgłoszono odchylenia na całym świecie. Zwierzęta spotykające się w ciszy, zegary cofające się na godzinę 0000, urządzenia elektryczne emitujące częstotliwości harmoniczne. To nie był problem, to było wyrównanie. Zasłona kontroli, stworzona przez edukację, rozrywkę, religię i została zburzona. Nie jesteś już obywatelem państwa narodowego, jesteś obrońcą odnowionej ziemi. O godzinie 7:07 czasu wschodniego wysłano ostateczne potwierdzenia do dowództw wojskowych w 27 krajach. Pan T. podpisał globalne porozumienie o odbudowie. W każdym królestwie powstają rady suwerenne, wspierane złotem, wzmacniane prawdą i kierowane świadomością. A jednak wielu śpi. Wkrótce się obudzą. Niektórzy zaskoczeni, inni ze strachu. Twoją rolą nie jest przekonywanie ich, ale bycie gotowym. Jako żywe świadectwo, które zyskało światło. Ten pokój nie został dany, ale musiał na niego zasłużyć. Państwo głębokie próbowało pogrzebać świat w kłamstwach, ale w tym procesie zasadziło miliony nasion. Byłeś jednym z nich, a teraz kwitniesz. Witamy w epoce pamięci. Epoka, w której pieniądze płyną po to, by budować, a nie niszczyć. Gdzie nauka wyzwala zamiast niewolić. Gdzie dzieci są chronione. Głos wewnątrz ciebie w końcu dopasowuje się do świata zewnętrznego. To nie koniec. Tak zawsze obiecywał się początek. Od pana Pól. Informacje o III wojnie światowej. Żołnierze amerykańscy otrzymali rozkaz opuszczenia Rumunii ze swoim sprzętem. Naoczny świadek. Są też doniesienia z Hiszpanii, co wskazuje na to, że kto musi się bronić, ale Waszyngton ogłosił, że nie zrezygnuje z roli naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie. Od Iskry Prawdy. Dziennik Nadzoru.pl. Pan T. Vance. Popierają Polskę. Unia Europejska zmiażdżona. Mroczny spisek tej pani, co wodę leje, dobiegł końca 30 maja 25 roku. Pan T. i Vance popierają Polskę. Unia zmiażdżona. Mroczny spisek tej pani, co wodę leje, dobiegł końca. Czy wybory prezydenckie w Polsce są naprawdę wolne? Gdy list z Waszyngtonu ucisza Brukselę, a J.D. Vance oskarża Unię o manipulację, rodzi się pytanie, kto naprawdę decyduje o naszej przyszłości? Pan Duda ostrzega na myśli kto? Pan T. milczy, a kraj na R zasiada do stołu pokojowego, bez Unii. Ten film ujawnia kulisy gry, o której nie usłyszysz w mediach głównego nurtu. Obejrzyj do końca, bo jeśli
my nie zapytamy, to kto to zrobi za nas? Od Iskry Prawdy. Pan T. wręcza Elonowi złoty klucz do Białego Domu w podziękowaniu za jego służbę. Rola Elona jako codziennego pracownika dobiegła końca. Jednak pan T. i Elon nadal pozostaną bliskimi przyjaciółmi, a Elon nadal będzie odgrywał ogromną rolę w przywracaniu Ameryce wielkości. Dzięki, Elon. Od Mr. Pool, czyli od pana Pool. Jest od Juliana. Operacje wojskowe. Celowanie w twierdzę Deep State. Skala operacji wojskowych dramatycznie wzrosła, a siły przeprowadzają naloty na obiekty DC na całym świecie. Kluczowe wydarzenia obejmują wbrew głównym nurtom narracji, była centrum prania pieniędzy, badań nad bronią biolo-giczną i handlu operacje wojskowe ujawniły podziemne laboratoria powiązane z modyfikowanymi patogenami, a dowody mają zostać ujawnione w transmisji EBS. Podziemne bazy USA. Tajne operacje zneutralizowały twierdzę DC pod amerykańską ziemią, ujawniając przerażające działania, w tym klonowanie i handel. Przechwycono aktywa o wysokiej wartości, a te miejsca zostały wycofane z eksploatacji. Sieci tuneli. Odkryto rozległe systemy tuneli wykorzystywane do handlu i przechowywania aktów DC, szczególnie pod dużymi miastami, takimi jak Los Angeles i Watykan, gdzie znaleziono dowody na nadużycia rytu-alne i manipulacje finansowe. Rola Starlink w dominacji na cyfrowym polu bitwy. System Starlink Elona Muska stał się integralną częścią operacji. Jego sztuczna Prometheus osiągnął pełną zdolność operacyjną, przechwytując komunikację DC i udaremniając plany cyberataków. Satelity Starlink są podobno wyposażone w funkcje EMP umożliwiające zdalne wyłączanie obiektów DC. Nic nie może zatrzymać Boga. Nic nie może zatrzymać nas ludzi. Nic nie może powstrzymać tego, co nadchodzi. Od Patriot Princess. I teraz od Gazetelera. Przejęcie wojska na całym świecie. 300 000 żołnierzy zmobilizowanych do globalnej aktywacji EBS. Masowe aresztowania. 10 dni prawdy. Redystrybucja bogactwa G-Sara i ostateczne zniszczenie państwa głębokiego rozpoczęte. 31 maja 25 roku. Ostatni rozdział trwającej od wieków bitwy jest już na nas. Emergency Broadcast System EBS, prawdę tak potężną, że zniszczy iluzje zniewalające ludzkość. To twarda rzeczywistość, którą Deep State desperacko próbowało ukryć. Pod przywództwem pana T. i globalnej koalicji wojskowej operacja demontażu DC, czyli Deep State, i wyzwolenia ludzkości wkracza w ostatnią, najbardziej krytyczną fazę. Cały świat jest teraz polem bitwy, na którym ponad 300 000 żołnierzy zostało rozmieszczonych w celu przeprowadzenia tego masowego obalenia. Od dziś, 31 maja 2025 roku, aktywacja EBS nie jest już nieuchronna, jest nieunikniona. Aktualizacje ostatniej fazy. Deep State upada. Najnowsze informacje wywiadowcze ujawniają, że styczeń był punktem zwrotnym w operacji, ale luty przyniósł wybuchowy postęp. Informatorzy wojskowi potwierdzają, że faza zerowa, ostatni etap operacyjny, została ukończona w weekend. Więcej informacji na stronie gazetelek.com. Każda ewentualność została uwzględniona, każda droga ucieczki zablokowana. Pozostali lojaliści Deep State są osaczeni, ich sieci rozbite, a ich liderzy zatrzymani. Elicie globalnej kończą się możliwości działania. Rozpaczliwe próby wywołania nowych konfliktów, załamań finansowych i
celebrytek zostały przechwycone i zneutralizowane. Oczekuje się, że pozostałe dni przed aktywacją EBS przyniosą więcej szokujących aresztowań, więcej publicznych rezygnacji i być może ostatnie próby fałszywej flagi. Rozmieszczenia wojskowe. Globalne naloty celują w twierdzę państwa głębokiego. Skala operacji wojskowych nasila się w stopniu większym niż cokolwiek, co świat kiedykolwiek widział. Globalne rozmieszczenie wojsk gwałtownie wzrosło, a siły atakują instalacje Deep State na każdym kontynencie. Nowe szczegóły ujawniają szokujące wydarzenia w ciągu ostatnich 2 tygodni. Prawdziwe pole bitwy, podczas gdy główne media kontynuują propagandę na temat W na U. Prawda jest o wiele mroczniejsza. Było epicentrum prania pieniędzy, badań nad bronią biolo-giczną i handlu lu.źmi. W DC więcej informacji na stronie gazetele.com. Ostatnie naloty sił koalicji ujawniły kilka podziemnych laboratoriów powiązanych ze śmiertelnymi patogenami zaprojektowanymi do masowego rozmieszczenia. Filmy i dokumenty nagrane podczas tych nalotów będą częścią transmisji EBS. Zneutralizowane amerykańskie bazy podziemne. Od międzynarodowego lotniska w Denver po Dulce w Nowym Meksyku. Tajne operacje wojskowe wyeliminowały twierdzę Deep State pod amerykańską ziemią. Bazy te mieściły niewyobrażalne koszmary, w tym zaawansowane obiekty klonowania, sieci przemytnicze i laboratoria eksperymentalne. Osoby z wewnątrz informują, że podczas tych operacji przechwycono cenne aktywa Deep State, a wszystkie miejsca zostały całkowicie wyłączone z eksploatacji. Sieci tuneli. Globalna sieć zła. Jeśli myślałeś, że rewelacje na temat tuneli pod dużymi miastami były szokujące, przygotuj się na najgorsze. Odkrycia z lutego ujawniają, że skala tych sieci znacznie przekroczyła początkowe szacunki. Te tunele są nie tylko siecią logistyczną dla operacji przemytniczych, ale także centrami magazynowymi dla niewyobrażalnych aktywów Deep State. Pod Los Angeles rozległa sieć pod miastem połączona z Oceanem Spokojnym mieściła ofiary skradzioną technologię i dowody SATA-mistycznych rytów-ałów. Więcej informacji na stronie gazetele.com. Nagrania z tuneli wyraźnie wskazują na ich wykorzystanie. Siły zbrojne przejęły wszystko, a tunele zostały zniszczone. Ukryty świat Watykanu. Ostatnie naloty wojskowe odkryły dodatkowe komnaty pod Watykanem. Nowe dowody wskazują na wieki rytualnych nadużyć, manipulacji finansowych i tajnych interesów pozaziemskimi bytami. Materiał wideo wysokiej rozdzielczości zarejestrowany podczas tych nalotów będzie głównym tematem transmisji EBS. Te rewelacje nie są dla osób o słabych nerwach, ale świat musi poznać prawdę. Rozszerzająca się rola Starlink. Całkowita kontrola cyfrowego pola bitwy. System Starlink Elona Muska nadal jest osią tej operacji. W zeszłym tygodniu sztuczna Prometheus firmy Starlink osiągnęła pełną zdolność operacyjną, zyskując całkowitą dominację nad globalną komunikacją i cyberbezpieczeństwem. Przechwytywanie komunikacji DC. Prometheus przechwycił zaszyfrowaną komunikację między zasobami DC próbującymi zorganizować ataki odwetowe. Plany te, które obejmowały cyberataki na globalne systemy finansowe i infrastrukturę, zostały udaremnione w czasie rzeczywistym. Satelity jako broń. Raporty sugerują, że satelity Starlink zostały wyposażone w możliwości EMP, pozwalające im zdalnie wyłączyć obiekty
Deep State. Te ataki MP zostały już wykorzystane w tajnych operacjach przeciwko laboratorium kontrolowanym przez Deep State na Grenlandii i południowym Pacyfiku. Starlink nie jest już tylko systemem komunikacyjnym. To broń w rękach sił wyzwoleńczych. Aktualizacja treści EBS Świat będzie nie do poznania. Treść transmisji EBS została zaktualizowana, aby uwzględnić jeszcze bardziej szokujące rewelacje niż wcześniej zapowiadano. Oto czego możesz się spodziewać. Ujawnienie robotycznych oszustw, zostaną pokazane dowody na to, że kilku światowych przywódców, w tym Bidet i prezydent Francji Macron, były dosłownie marionetkami robotów. Więcej informacji na stronie gazetelek.com. Zostaną pokazane zdemontowane jednostki robotyczne schwytane podczas nalotów wraz z dowodami wideo ich opiekunów. Ujawnienie tajnego programu kosmicznego. EBS ujawni materiał filmowy z nalotów wojskowych na kontrolowane przez Deep State bazy na Księżycu i Marsie. Bazy te miały być punktami ewakuacyjnymi dla elity. Podczas tych operacji przejęto również zaawansowane statki kosmiczne, ukryte przed opinią publiczną przez dziesięciolecia. Dowód na manipulację pogodą, urządzenia zdolne do wywoływania huraganów, trzęsień ziemi i susz zostały skonfiskowane z obiektów na Alasce, w Chinach i Norwegii. Wyciekłe dokumenty pokazują, że wydarzenia te zostały zaplanowane w celu kontrolowania populacji i napędzania narracji Deep State o zmianie klimatu, aresztowania osób o dużym znaczeniu. Ostateczna lista się rozszerza. Aresztowania w ciągu ostatnich kilku tygodni osiągnęły oszałamiający poziom. Oto najważniejsze wydarzenia. Dynastie Rothschildów i Rockefellerów na celowniku. Członkowie tych niesławnych rodzin zostali zatrzymani w wielu krajach. Ich imperia finansowe zbudowane na korupcji i wyzysku są rozmontowywane. Elity Hollywood na wolności. Liczne znane osobistości zniknęły z pola widzenia opinii publicznej. Wewnętrzni informatorzy wojskowi twierdzą, że są zatrzymywani za swoją rolę w sieciach przemytu i kampaniach propagandowych. Upadek dyrektorów mediów. Dyrektorzy generalni głównych sieci informacyjnych zostali aresztowani za koordynowanie narracji Deep State i tłumienie prawdy. Więcej informacji na stronie gazetelek.com. Dowody zebrane w ich siedzibach obejmują scenariusze dostarczone bezpośrednio przez agencje wywiadowcze. Aktywacja G-Sara. Światowy majątek powraca. Jednocześnie rozpoczął się długo obiecywany transfer majątku G-Sara. Banki są demontowane, rezerwa federalna jest skutecznie neutralizowana, a system finansowy kwantowy QFS wchłania światową infrastrukturę finansową. Rozpoczyna się darowanie długów. Wstępne raporty wskazują, że osoby w USA, Europie i Azji już widzą, że ich długi są wymazywane. Pożyczki studenckie, kredyty hipoteczne i salda kart kredytowych znikają. Odmrażania skradzionego majątku. Biliony na kontach offshore powiązanych z Deep State są repatriowane w celu sfinansowania inicjatyw G-SA-RA. To bogactwo wzmocni jednostki, a nie elity. Bankowość kontrolowana przez patriotów. Nowe banki pod nadzorem QFS są tworzone, oferując bezpieczne, uczciwe systemy finansowe, wolne od manipulacji Deep State. Ostatnie odliczanie. Przygotowania do aktywacji EBS przyspieszają. Oczekuje się kontrolowanych przerw w dostawie prądu i przerw w dostawie do internetu jako części ostatecznych środków bezpieczeństwa. Operacja weszła w swoje ostatnie godziny i kiedy EBS zostanie aktywowany, nie będzie już odwrotu. Sprawiedliwość nie jest już odległą obietnicą. Jest tutaj. Deep State upada, ich imperium się rozpada, a ludzkość powstaje z popiołów. Przygotujcie się na prawdę, która zdefiniuje historię na nowo. To nie jest koniec, to początek wyzwolenia ludzkości. Więcej informacji na stronie gazetelek.com. Przestań pić wodę z kranu. Od Quanon Belgium.
Tajne informacje. Snowden bije na alarm. Gitmo atakowane, G-Sara trwa, Starlink kontratakuje. Edward Snowden właśnie ujawnił najważniejsze informacje od początku ery Sztorm, a światu skończył się czas. Operacje wojskowe pana T są w pełni realizowane. Snowden potwierdza, że wojsko USA atakowało Liberty Channels, bezpieczny system komunikacji kwantowej zaprojektowany do całkowitego blackoutu Deep State. Ostateczny wyzwalacz 11.3 jest nieuchronny. 10-dniowy protokół upadku jest gotowy i załadowany. Jeśli nie jesteś gotowy, nie przetrwasz tego przewrotu. Gitmo pod bezpośrednim atakiem, odparte przez Starlink i jednostkę 7.7. 24 kwietnia siły Deep State rozpoczęły skoordynowany atak powietrzny na Guantanamo Bay, używając zamaskowanej technologii TR-3B. Ich misja testy Gatesa i dezerterów CIA oczekujących na trybunał, ale im się nie udało. Przechwytywanie nadzoru przez Snowdena za pośrednictwem Starlink umożliwiło szybką reakcję. Białych kapeluszy jednostki Trident zneutralizowały wszystkie cele przed nagłuszeniem. Wywiad z czarnej skrzynki wyśledził rozkazy do ocalałych linii krwi Kabal w Europie. Burza się rozpoczęła, Gitmo jest teraz twierdą. Operacja Starlink. Nic i Chicago prawnie zniszczone. 27 kwietnia broń skalarna została przygotowana nad obydwoma miastami. Wywiad Snowdena potwierdza, że częstotliwości te odpowiadały tajnej technologii Kabal zaprojektowanej w celu wywołania przerw w dostawie prądu i masowego chaosu. Agenci White Hat neutralizowali centra uzbrojenia pod lotniskami, szpitalami i federalnymi placówkami. Publicznie obwiniani o wycieki gazu, prywatnie straceni jako kontrataki. Zespół Snowdena przechwycił wszystkie częstotliwości. Ataki zostały zatrzymane, a w ciągu kilku sekund QFS przechodzi w tryb bojowy. Quantum Financial System jest teraz bronią cyfrową. Każdy ruch finansowy aktorów Deep State jest teraz monitorowany, zamrażany i demontowany w czasie rzeczywistym. Według przedstawicieli wojska wdrażanie systemu MET-BET, odbudowa bogactwa i morzenie długów państwowych rozpoczną się już w czerwcu na mocy bezpośrednich protokołów G-SA-RA. Zbliża się faza ostatniego uderzenia. Pilny przeciek Snowdena potwierdza. Kanały Liberty już przetestowane. Sieć kwantowa Starlink jest w pełni aktywna. Trybunały wojskowe się rozrastają. Głębokie państwo jest przyparte do muru. Pan T. Snowden, Musk i Sojusz przeprowadzają atak, na który czekano od stuleci. To nie jest teoria, to jest W. Przygotuj się. Nic nie może powstrzymać tego, co nadchodzi. A Snowden po prostu się upewnił, że o tym wiesz. No to teraz przejdziemy do drugiego kanału. Teraz to są część druga bajeczek spod mchu i paproci. 6 naturalnych ziół, które poprawiają twoje zdrowie. Ibuprofen równa się matalafi. Paracetamol równa się rumianek. Omeprazol równa się kurkuma. Metformina równa się czosnek. Amoksycyklina równa się aloes. Aspiryna równa się goździki. Od Barbary O'Neill. NAC jest niesamowitym przeciwutleniaczem o licznych korzyściach zdrowotnych. Może pomóc w zaburzeniach nastroju, śnie, infekcjach i stanach zapalnych. NAC chroni mózg,
jelita, nerki, wątrobę i płuca. Pomaga w większości stanów zwiększonego stresu oksydacyjnego, który leży u podstaw przewlekłych problemów zdrowotnych. N-acetylocysteina w walce z celebrytką. Przegląd dowodów. NAC i glutation 500 mg plus 1000 mg od Cosmic Like Force. Materiały FDA. Część pierwsza. Proszę o uwagę, FDA zmieniła nazwę aspartamu. Teraz uważaj na aminosłodkie. Niezatwierdzone przez FDA składniki nie mogą być opatentowane. Są to naturalne metody leczenia. Melatonina, syrop z czarnego bzu, suplementy ziołowe. Te składniki są opatentowane. Podążaj za pieniędzmi. MSG, aspartam, kolor karmelowy, sztuczne aromaty, syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, żywność zawierająca środki zmniejszające palność. Bardzo ważne jest, aby czytać etykiety składników i być świadomym produktów spożywczych zawierających te składniki oraz nigdy nie kupować produktów spożywczych zawierających te składniki. To są ukryte trucizny. 50 najbardziej toksycznych składników zatwierdzonych przez FDA. 1. Azotan sodu, dodawany do przetworzonego mięsa w celu zatrzymania rozwoju bakterii, powiązany z rakiem u ludzi. Najgorszy przestępca. 2. Siarczyny, stosowane w celu zachowania świeżości przygotowanych potraw. Mogą powodować trudności w oddychaniu u osób wrażliwych na ten składnik. Azodicarbonamid, stosowany w bajglach i bułkach. Może powodować astmę. Bromian potasu, dodawany do pieczywa w celu zwiększenia objętości, powiązany z rakiem u ludzi. Galusan, propylu, dodawany do produktów zawierających tłuszcz, powiązany z rakiem u ludzi. BHA, BHT, konserwant tłuszczu, stosowany w żywności w celu przedłużenia jej przydatności do spożycia, powiązany z rozwojem guza nowotworowego. Glikol propylenowy, lepiej znany jako środek przeciw zamrażaniu, zagęszcza produkty mleczne i sosy sałatkowe, uznany za ogólnie bezpieczny przez FDA. Butan dodaj do nuggetsów z kurczaka, aby zachować ich świeży smak, znany czynnik rakotwórczy. Glutamian sodu, MSG, wzmacniacz smaku, który może powodować bóle głowy, w badaniach na zwierzętach powiązany z uszkodzeniem nerwów, problemami z sercem i drgawkami. 10. Inozynian disodowy, w przekąskach, zawiera glutaminian sodu. Guanylan disodowy, stosuje również w przekąskach, zawiera glutaminian sodu. 12. Mąka wzbogacona, stosowana w wielu przekąskach. Rafinowana skrobia, która jest wytwarzana z toksycznych składników. 13. Rekombinowany hormon wzrostu bydła, RBGH, genetycznie zmodyfikowana wersja naturalnego hormonu wzrostu u krów. Zwiększa produkcję mleka u krów. Zawiera wysoki poziom IF1, który jest uważany za przyczynę różnych typów raka. 14. Rafinowany olej roślinny. Obejmuje olej sojowy, olej kukurydziany, olej krokoszowy, olej rzepakowy i olej archaidowy. Zawiera dużo tłuszczów omega-6, które uważa się za przyczynę chorób serca i raka. 15. Benzoesan sodu, używany jako środek konserwujący w sosach sałatkowych i napojach gazowanych. Znany czynnik rakotwórczy, może uszkodzić nasze DNA. 16. Bromowany olej roślinny. Utrzymuje olejki smakowe w napojach bezalkoholowych w stanie zawieszonym. Bromian jest trucizną, może powodować uszkodzenia narządów i wady wrodzone. Nie musi być wymieniony na etykietach żywności. 17. Galusan propylu. Występuje w mięsie, popcornie, mieszankach zup mrożonych, obiadach.
wykazano, że powoduje raka u szczurów, zakazany w niektórych krajach, uznany za bezpieczny przez FDA. 18. Olestra, substancja podobna do tłuszczu, która nie jest wchłaniana przez organizm, stosowana zamiast naturalnych tłuszczów w niektórych przekąskach. Może powodować problemy trawienne i jest niezdrowa dla serca. 19. Karagen, stabilizator, środek zagęszczający stosowany w wielu przetworzonych produktach spożywczych. Może powodować wrzody i raka. No, ten karagen to jest w śmietance u nas, 30%, uwaga. 20. Polisorbat 60, zagęszczacz stosowany w wypiekach. Może powodować raka u zwierząt laboratoryjnych. 21. Wosk kamauba. No tak, i to mi urwało. Ja to przenosiłam i tego było za dużo i to mi urwało, patrz. No cóż. Dobra. Homary nie rosną, rozszerzając się w swoich muszlach. Zamiast tego, gdy twarda osłona staje się zbyt ciasna, gdy ciśnienie wzrasta, a ich ciała bolą od ograniczenia, robią coś radykalnego. Zrzucają swoją muszlę. W tym wrażliwym momencie, zanim nowa zbroja stwardnieje, są one miękkie, odsłonięte, ale mogą swobodnie rosnąć. Ludzkość jest dziś ciasna, w coraz bardziej ciasnej skorupie. Sztywny system wierzeń zbudowany na strachu, kontroli i niewidzialnych łańcuchach, opodatkowaniu, nadzorze, cenzurze, kontroli umysłu, indoktrynacji, sztucznym podziale toksycznej żywności i kulturze, która nagradza uległość i posłuszeństwo ponad prawdę. Podobnie jak homary, które wyrosły ze swojej zbroi, zmagamy się z systemem, który nigdy nam nie służył. Systemem, który nas dusi, zamiast chronić, który nas ogranicza, zamiast pomagać nam się rozwijać i zatruwa, zamiast pomagać nam się leczyć. Wzrost wymaga dyskomfortu, wymaga, abyśmy uznali, że skorupa jest zbyt ciasna, że narracje, które zaakceptowaliśmy, nie są wiecznymi prawdami, ale konstrukcjami mającymi nas powstrzymać. Aby się rozwijać, musimy się uwolnić i porzucić stare paradygmaty i stanąć w tej delikatnej przestrzeni między tym, co było, a tym, co może być. Teraz nadszedł czas, ten moment. Skorupa pęka. Pozwól jej spaść. Wolniejszy, bardziej świadomy świat czeka po drugiej stronie. Od Laury Abolli. I teraz jeszcze. Za pieniądze możesz mieć zegarek, ale nie czas. Za pieniądze można mieć budynek, ale nie dom. Za pieniądze, ale nie miłość. Za pieniądze można mieć lekarstwa, ale nie zdrowie. Za pieniądze można mieć posadę, ale nie poważanie. Za pieniądze można mieć władzę, ale nie szacunek. Za pieniądze można mieć ubranie, ale nie dobry gust. Jednym słowem, za pieniądze można mieć, ale nie można być. Od Katarzyny Grocholi. Jest autorką. I tym akcentem skończymy część pierwszą. Ładne dodatki w jedzeniu, nie? No, piękne. Smacznego. A ja to muszę jeszcze poszukać, czy ja to nie znajdę, wiesz? To był dalszą część. No, ja kiedyś też tam robiłem takie filmy, nie? Że rozkładał na czynniki pierwsze, co wszystko w tym jest. To się w głowie nie mieści czasem, nie? Co tam w środku można znaleźć za fajne rzeczy. Ale nie wiedziałam, że mi to nie przyniesie całości. Same pyszności. A? Miam. Przez to ważne jest czytanie właśnie składów. A widzicie, ale niektóre nie muszą być w ogóle w składzie podawane. To jest druga sprawa. Jak jest tam mniejsza ilość, chyba nie wiem ile to było, ale 0 jakoś czymś tam, to wtedy nie muszą.
Ale w ogóle nie muszą być podawane, widzisz. No i niekiedy jak jest na przykład mieszanka przypraw, nie? Mm. No, tam już nie trzeba podać, co tam w tej No, przyprawie jest. A tam te już może być wszystko w tej przyprawie. robaczków też nie trzeba podawać, że są już. Się może komuś wydawać, a mieszanka przypraw, nic takiego, nie? Mm. No, no A właśnie. są dwie fabryki. Tutaj u nas to gdzie to idzie, nie? Te robaczki, nie? Chruboczki. A tak. Dobra, to dzięki Wam. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Zostawcie po sobie paluszek do góry, komentarz. Będzie nam bardzo miło. Docenicie tutaj pracę mamy też przy okazji, bo się znowu napracowała. Wdzięczność wszystkim. Rozsiewajcie prawdę źle. Rozsiewajcie radość i miłość. Żyjcie w prawdzie. I pomagajcie sobie, bo chyba przyjdą takie czasy, że wszystko się zmieni. Oczywiście na lepsze. Ja tu nie chcę nikogo straszyć ani nic, ale Tak, można powiedzieć, że człowiek będzie w końcu człowiekiem. Tak można to ująć. przydałoby się. Mhm. Dobrze. Kochamy Was. Pa, pa. Do zobaczenia.